Witam serdecznie. Jakiś czas temu testowałem dla Was Audi RS7 i choć samochód wywarł na mnie ogromne wrażenie, to jednak nie ukrywam, że oddawałem go z pewną ulgą. Oczywiście samochód był piekielnie mocny, szybki i ustawiał wszystkich na drodze, ale mimo wszystko nie miał on nic wspólnego z relaksem za kierownicą. No więc kiedy odbierałem Audi RS6, które testujemy dzisiaj, obawiałem się, że będzie to podobny efekt, że auto da sporo radości, ale jednak na koniec w pewnym sensie zmęczy zmysły kierowcy. Ale tym razem miałem okazję przyjechać tym samochodem znacznie więcej kilometrów, bo zrobiłem już ponad 500 kilometrów i muszę powiedzieć, że... A zresztą zapraszam do oglądania. Oto jak powinno wyglądać prawdziwe, sportowe, rodzinne kombi. Gdyby wszystkie rodzinne kombi wyglądały w ten sposób, to głowy rodziny nigdy by nie miały wątpliwości, czy ten rodzaj nadwozia jest odpowiedni. W tym samochodzie zdecydowanie jest odpowiedni. Popatrzcie sami, mamy zupełnie inny, przeprojektowany sportowy zderzak, piękny matowy lakier, wielkie 21-calowe koła z ogromnymi tarczami hamulcowymi. W tym przypadku są to hamulce ceramiczne, których dopłata niejednego przyprawia o zawrót głowy, ale o finansach opowiemy później. Linia boczna jest niezmieniona, ale mamy tu wielką lotkę z tyłu, która też zaznacza moc tego samochodu. Oczywiście wielkie koła też wpływają na ogólny odbiór, ale najwięcej chyba niespodzianek jest z tyłu, dlatego że tu mamy potężny, naprawdę bardzo mocno zaznaczony dyfuzor i dwie wielkie rury wydechowe, które pokazują, że chyba z tej strony ten samochód będziemy oglądać najczęściej. W przypadku Audi RS6 opowiadanie o silniku bez silnika włączonego kompletnie nie ma sensu, więc zacznijmy od tego, żeby go włączyć, przegazować i pokazać, jak on gra. Z przodu nie jest to już tak agresywne, jak słyszymy, jest spokojny, miarowy pomruk V8 pod maską i tu rzeczywiście jest bez szaleństw, aż do czasu, kiedy naciśniemy ponownie mocno pedał gazu, ale na wstępie opowiem o parametrach. 560 koni przy 5700 obrotów, natomiast 700 Nm dostępny od 1650 aż do 5500 obrotów, a więc w bardzo szerokim zakresie mamy pełną moc, pełny moment obrotowy i tak też ten samochód jedzie na drodze. A teraz spróbujmy przegazować i zobaczyć, usłyszeć właściwie, jak to brzmi, kiedy zaglądamy prosto pod maskę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak widać silnik, jak słychać, silnik bardzo dobrze dba o swoją kondycję. Przegazowaliśmy go teraz, trwało to może 10 sekund, a on już włączył wentylatory i spokojnie się chłodzi, bo zawsze musi być gotowy do następnego skoku i być w dobrej formie, więc żeby to nam nie przeszkadzało, ja proponuję zamknąć maskę. Niewiele się zmieniło, ale opowiem dalej. Więc powiedziałem, że 560 koni, 700 Nm. Mamy też prędkość maksymalną, ograniczoną oczywiście elektronicznie do 250 km na godzinę. Możemy mieć 280, jeśli dokupimy pakiet Dynamic, a jeśli kupimy pakiet Dynamic Plus, to wtedy będziemy jechać maksymalne 305 km na godzinę. Natomiast jeśli chodzi o spalanie, to producent deklaruje około 10 litrów, natomiast w praktyce można to oczywiście włożyć między bajki. Kto by zresztą chciał takim samochodem jeździć w trybie jazdy o kropelce. Natomiast ja dla Was spróbowałem i wyszło mi, że w trasie jadąc spokojnie spalimy około 10-11 litrów, natomiast przy mocnym tempie, powiedzmy rzędu 120 na ekspresówce, no to spalimy około 13 litrów, natomiast w mieście należy się liczyć ze spalaniem rzędu 15-16 litrów, w zależności od tego, jak ciężką macie nogę, ale jeśli macie naprawdę ciężką nogę, to wszystkie te liczby od razu możecie mnożyć i powiększać, bo to już naprawdę sufitu w tym przypadku nie ma. Jeśli chodzi o przyspieszenie, to producent deklaruje 3,9 sekundy do 100 km, więc myślę, że jak na rodzinne kombi w sam raz na usypianie maluchów na tylnej kanapie. Nad wnętrzem nie będę się rozpisywał, dlatego że w Audi RS7 opisałem już poziom wykończenia, dobór materiałów, plastików, tworzyw i tak dalej. Tu jest
jest bardzo podobnie. Tu jest jeszcze dokupiony pakiet Carbon, który sprawia, że samochód wygląda jeszcze bardziej rasowo. Tych wstawek karbonowych jest całkiem sporo i na drzwiach, i tu centralnie na konsoli, i na tunelu środkowym. To jest prawdziwy karbon, więc naprawdę jeśli za coś płacimy, to naprawdę dostajemy. Warto zwrócić uwagę na bardzo przyjemną, taką niewielką, mięsistą kierownicę, która świetnie leży w dłoniach, jest podcięta tu u dołu i naprawdę dobrze się prowadzi. Mamy też mnóstwo dodatków RS6, mamy tu napis na kierownicy, mamy na obrotomierzu, mamy tu na gałce zmiany biegów, mamy oczywiście na progach, na drzwiach i tak dalej. Mamy też liczne dodatki, akcenty sportowe, takie jak na przykład czerwone przeszycie, czy na kierownicy, czy tutaj przy zmianie biegów, czy na podłokietniku, na fotelach. To wszystko sprawia, że czujemy się w tym samochodzie nie tylko komfortowo, przyjemnie, ale też tak sportowo, nie zapominając o jego rasowych, sportowych korzeniach. Zabrałem się przed chwilą za robienie testu systemu audio, bo tu jest co testować. Mamy system Bang & Olufsen, który kosztował tu ponad 30 000 złotych. Natomiast mimo, że samochód jest wyposażony w płatną opcję pod tytułem Audio Music Interface, to jak zwykle to jest taki bardzo zaawansowany złącze, jak widać, do którego trzeba dokupić jeszcze taką przejściówkę, żeby słuchać muzyki z pendrive'a. Akurat takiej przejściówki nie mam, w związku z tym znowu mamy bezużyteczny pendrive, ale wpadliśmy na co innego, a mianowicie połączyliśmy się przez Bluetootha z systemem samochodu i z YouTube'a po prostu odtwarzamy w tej chwili te same bezpłatne muzyczki. Zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o różnego rodzaju sposoby odtwarzania, to jest tych sporo. Przykładowo tutaj mamy Changer DVD, idziemy dalej, tu mamy Audio Multimedia, bardzo obiecujące, ale po otwarciu mamy tu SD1, SD2, karta SIM, ale wciąż nie ma USB. A więc sprawdźmy, jak to gra, przesyłając muzykę przez Bluetooth do systemu audio w samochodzie. Proszę bardzo. Stoimy troszkę blisko naszego biura. Podejrzewam, że niedługo wszyscy wyjdą i zaczną się przyglądać temu, kto robi tyle hałasu. Pewnie z zewnątrz słychać to też. W środku, mimo że dałem praktycznie na full, wszystko brzmi idealnie czysto, mimo że w kieszeniach mamy pełno różnych drobiazgów. Natomiast jakość muzyki jest trudna do opisania. Po prostu jesteśmy w wielkim hallu, gdzie jest piękne nagłośnienie i to wszystko wozimy ze sobą i mamy ze sobą cały czas. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju ustawienia, to możemy tu wybrać przykładowo w menu mamy tutaj tone i mamy DSP Bang & Olufsena, proszę bardzo. Mamy koncentrację dźwięku z przodu, z tyłu, wszyscy i tak dalej. Idziemy dalej. Poziom surround do wyboru. Proszę bardzo, podgłośnimy. Tu możemy też wyregulować. Dosyć wyraźnie słychać różnicę. Wyrównanie poziomu głośności. Chodzi oczywiście o poziom głośności w stosunku do prędkości. I co jeszcze mamy? Mamy osobno niskie tony, osobno wysokie tony i balans przód-tył. Proszę bardzo, możemy to również wyregulować. Nie wiem co prawda jak podejść do góry, bo w prawo, w lewo już wiem. A tak? O, teraz. No i mamy. Ok, no to gramy. To nie może się nie podobać. Miejsca z przodu może nie ma w nadmiarze, ale ja mieszczę się tu w sam raz. Mam tu elektryczną regulację kierownicy w dwóch płaszczyznach, mam elektryczną regulację świetnych, dobrze wyprofilowanych foteli. Również może nie ma tych regulacji zbyt wiele, ale te podstawowe są. Mamy tu odcinek lędźwiowy również regulowany w dwóch płaszczyznach, również oczywiście elektrycznie. Mechanicznie możemy tylko wyregulować tu długość siedziska. To jest jedyna rzecz, której musimy tu sięgnąć ręką i zrobić to, że tak powiem, własną siłą. Poza tym wszystko jest na przyciski. Nad głową miejsca nie mam zbyt wiele. Tu jest co prawda okno dachowe, więc ono zabiera sporo przestrzeni, ale no tak ze 2 palce by się znalazło, więc minimalny zapas jest, ale naprawdę już prawie na wcisk. A teraz zobaczmy, ile miejsca jest za mną. Popatrzmy też na szybę. Szyba się nie schowała w całości do drzwi, niestety. Całkiem sporo wystaje.
No i zobaczcie, nie wygląda to źle. Co prawda przypominam, że jest to samochód zarejestrowany na 4 osoby, więc nie będziemy mogli ponarzekać na to, że samochód po środku ma potężny, jak widać, tunel środkowy, który na pewno by tej 5. osobie przeszkadzał, ale w związku z tym, że tej 5. osoby tu nie będzie, więc tu narzekać nie będziemy. A teraz sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Dwumetrowiec za dwumetrowcem, proszę bardzo. Siadam i nawet nie dotykam kolanami fotela przed sobą. Jest naprawdę dobrze. Nad głową miejsca jest minimalnie mniej, bo tu kanapa ewidentnie jest nieco wyżej, więc ja tu niestety już nie mogę się tak komfortowo wyprostować i to jest jedyna tak naprawdę uwaga, jeśli chodzi o miejsce z tyłu. Gdybym się chciał tak lepiej jakoś tak rozłożyć, no to wtedy moje kolana się zetkną z twardą skorupą z przodu, ale to z drugiej strony jest łatwiejsze oczywiście w czyszczeniu. Jeśli chodzi o różnego rodzaju dodatki, ja tu się chyba jakoś zbyt wygodnie nie przesunę, bo jest naprawdę wysoki ten tunel, proszę bardzo, wysoki i szeroki, więc przeskakiwanie może na tej kanapie, chociaż trudno to nazwać kanapą, popatrzcie sami, to są raczej dwa wygodne, takie dobrze wyprofilowane fotele, które są przedzielone takim miejscem, które w zasadzie można uznać za przeznaczone wyłącznie na to, aby tu była taki oto podłokietnik. Z tego podłokietnika wyjeżdżają nam tutaj, widzicie, takie 2 uchwyty na kubek. Jest naprawdę bardzo fajnie, sympatycznie. Mamy tutaj też schowek, apteczkę i tak dalej. Wszystko to wygląda naprawdę bardzo solidnie. Możemy też przejść jeszcze dalej, proszę bardzo. I mamy tu przejście do przewożenia nart. Więc wszystko jest dobrze przemyślane. Tu mamy jeszcze takie 2 schoweczki. Mamy również oczywiście podgrzewaną kanapę, klimatyzację dla osób siedzących z tyłu. Jest dobrze. Jeśli chodzi o praktyczne jakieś schowki, no to mamy siateczkę jedną, siateczkę drugą, jak również dosyć pojemny, z możliwością na pewno włożenia butelki schowek w drzwiach. Jak również jeśli chodzi o światła, tu mamy takie 2 LEDowe światła umieszczone tuż w miejscu, gdzie się kończy wielkie panoramiczne okno dachowe, które też sprawia, że poczucie przestrzeni z tyłu jeszcze bardziej się nasila. Mamy tu naprawdę możliwość spędzenia długiej podróży w takich bardzo komfortowych i przyjemnych warunkach. Zajrzyjmy teraz do bagażnika Audi RS6 Avant. Pod klapą, która się podnosi automatycznie wraz z roletą zresztą, która też się podnosi automatycznie, znajdziemy 565 litrów pojemności. Jest to sporo, aczkolwiek konkurencja oferuje jeszcze więcej. Przykładowo Mercedes AMG klasa E kombi oferuje 695 litrów, a więc znacznie więcej, ponad 100 litrów różnicy, ale to, co tu znajdziemy, jest naprawdę bardzo dobrze wykończone i przygotowane do przewożenia różnego rodzaju bagaży. Proszę bardzo, po prawej stronie schoweczek za siatką, tu znajdziemy również taką konkretną siatkę, którą możemy rozciągnąć po całym bagażniku. Tu mamy zaczepy, proszę bardzo, te zaczepy oczywiście możemy też przestawiać. Mamy tu szyny, na których również możemy przestawiać taki oto sposób do mocowania różnego rodzaju walizek, bagaży. Po lewej stronie mamy różne takie gumki, mamy też źródła światła po obu stronach, haczyki oczywiście, jak również wreszcie, przynajmniej tu, działające takie uchwyty do składania kanapy. Proszę bardzo, ciągniemy i ona się naprawdę składa. Wreszcie ktoś wpadł na to, że nie tylko odblokować, ale też złożyć się może samo. Więc tu mamy płaską podłogę bagażnika. Jeśli chodzi o pojemność, to otrzymujemy tu 1680 litrów kontra Mercedes. Jeszcze raz, no to wyjdzie mniej niż w Mercedesie, dlatego że Mercedes daje 1950, a więc różnica jest jeszcze większa. Ale zajrzyjmy jeszcze pod podłogę bagażnika. Podłoga jest bardzo solidna, a możemy ją w ten sposób złożyć, zablokować i rozejrzeć się, co mamy tutaj niżej, a niżej mamy brak oczywiście koła zapasowego dojazdowego, to są 21, więc myślę, że to by się nie zmieściło. Zamiast tego mamy tu zestaw naprawczy, a poza tym mamy, proszę bardzo, jeszcze jeden sposób na mocowanie naszych bagaży, jeszcze więcej zaczepów do siateczek, jak również tu widzimy rękaw na narty, więc jeśli chodzi o różnego rodzaju dodatkowe elementy wyposażenia, to myślę, że RS6 jak najbardziej dobrze dba o swoich użytkowników. No i na koniec zamykanie bagażnika, klapy bagażnika, oczywiście elektrycznie, naciskamy, również roleta się automatycznie zasuwa, gotowe.
Nie tak dawno temu jeździłem Audi RS7 i zastanawiałem się, czy teraz, wsiadając do RS6, będę miał cokolwiek do dodania, bo wówczas powiedziałem, że jazda tym samochodem, wrażenia z jazdy RS7 są podobne do wrażeń jazdy, nie wiem, małym rowerkiem czy motorkiem po Teheranie, czyli absolutny chaos naokoło i konieczność uważania na własne życie na każdym zakręcie. Tu w RS6 jednak mam trochę inne wrażenie, co też pokazuje, że te samochody są takie, mają wiele aspektów, wiele twarzy, w zależności od nastawienia kierowcy, a także możliwości rodzaju, powiedzmy, testu, który możemy przeprowadzić przy tym samochodzie, potrafią pokazać inną twarz, bo w tym samochodzie RS6 przejechałem, już miałem okazję przyjechać prawie 500 km, co sprawia, że mogłem przejechać się na dłuższej trasie, mogłem na tej trasie dyktować raz szybsze tempo jazdy, raz trochę wolniejszy, bardziej takie relaksacyjne i mogłem poznać ten samochód trochę lepiej. A więc jeśli chodzi o jazdy po mieście, a szczególnie w trybie w sport, to podtrzymuję swoją opinię, naprawdę trzeba uważać, naprawdę ten samochód jest na tyle zrywny, że nie można go traktować pobłażliwie, że jakoś się dojedzie. Trzeba uważać na to, co się tym samochodem robi, a szczególnie prawą stopą. Natomiast jeśli chodzi o jazdę w trasie, to wydaje się, że już nie jest tak źle. Nie wiem, czy to jest kwestia subiektywnych jeszcze raz odczuć, czy też tego, że rzeczywiście ten samochód jest troszkę spokojniejszy, no bo ostatecznie mamy tu kombi, więc samochód rodzinny, a więc możliwość przywożenia całej familii, małych dzieci z tyłu i tak dalej, co sprawia, że ten samochód musi nie tylko pokazywać wszystkim, kto tu jest królem dżungli, ale też pokazywać dzieciom, że w razie potrzeby może je na dłuższej trasie uśpić swoim bulgotem delikatnym silnika, zrelaksować i pozwolić odpocząć na długiej trasie. O ile tym samochodem się da. A to zależy właśnie od tego, jak głowa rodziny będzie korzystała z prawej stopy. A mianowicie, jeśli jedziemy ostro, no to będzie dużo zabawy i naprawdę wtedy jest dużo zabawy, bo zabawne jest na trasie to, że jedziemy swoim własnym tempem. Po pierwsze, widok tego samochodu we wstecznym lusterku już sprawia, że ludzie chętnie zjeżdżają, a chociażby po to, żeby obejrzeć ten samochód z każdej strony, również z tyłu, co wcześniej czy później jest nieuniknione. Natomiast zabawne jest to, że kiedy dodajemy już lekko gazu, jeszcze samochód nie przyspiesza nawet na tyle, aby we wstecznym lusterku dało się już to zauważyć, już auta zjeżdżają. Dlaczego? Ja to zaraz pokażę. Przestawiamy auto w tryb Dynamic, zaczyna grać trochę głośniej, możemy nawet uchylić szybę. Tu jest taki dźwięk, tak grają te rury wydechowe, że to się niesie kilka aut do przodu nawet, i sprawia to, że wszyscy bardzo chętnie zjeżdżają, bo wiedzą, że z tyłu czai się jakiś potwór. Tak więc naprawdę jazda tym samochodem w trasie to jest bardzo sympatyczne doświadczenie, bo jeśli chcemy jechać bardzo powoli, to auto bardzo chętnie dostosuje się do naszych oczekiwań i będzie usypiało te dzieci na tylnej kanapie swoim bulgotem i takim równomiernym pokonywaniem kolejnych kilometrów. Natomiast jeśli interesuje nas jazda własnym tempem, takim tempem, które my tu i teraz wymyślimy, to jest to też ułatwione. Po pierwsze, oczywiście niemal nieograniczone możliwości tego silnika, no 60-100 na czwartym biegu 2,9 sekundy. Ten samochód przyspiesza tak naprawdę obojętnie, czyli robi to od 0 do 40, czy od 60 do 100, czy mam wrażenie od 200 do 240. Prawdopodobnie zrobi to w niewiele gorszym czasie. A więc przy takiej elastyczności, takich możliwościach oczywiście narzucamy własne tempo. Ale też współpraca z pozostałymi kierowcami wygląda tak, że po prostu pokazujemy się, halo, to my, to jest RS6 i wszyscy posłusznie zjeżdżają. No nie wszyscy, ale jednak zdecydowanie widać różnicę na drodze pomiędzy jazdą każdym innym samochodem, a właśnie RS6. Tu nie ma wątpliwości, ten samochód musi jechać przodem. Poza tym wrażenie z jazdy Audi RS6 można by sprowadzić do stwierdzenia, że auto będzie jeździło mniej więcej tak, jak sobie ustawimy, a ustawiać jest co? Dlatego, że mamy w Audi Drive Select opcję Comfort, opcję Dynamic i opcję Auto i Individual. Ten Individual jest naprawdę genialny, bo można ustawić osobno dla siebie różne systemy tego samochodu, a więc silnik, skrzynia biegów, regulacja tłumienia amortyzatorów, układ kierowniczy, sportowy mechanizm różnicowy, dźwięk silnika, mój ulubiony, napinacz pasa,
a nawet sposób działania aktywnego tempomatu. To wszystko da się ustawić pod własne preferencje i dzięki temu jeździć dokładnie takim samochodem, na jaki mamy ochotę dzisiaj. Jeśli miałbym poszukać wad w tym samochodzie, no, szczerze powiedziawszy, jedyna, którą znalazłem, to właściwie zanim odpaliłem silnik i ruszyłem, to jest to, że niestety te fotele z integrowanymi zagłówkami są dla dwumetrowca zbyt krótkie i to jest coś, co na dłuższej trasie daje się we znaki, czuć, że ten fotel jest skrojony pod kogoś o wzroście, powiedzmy, że 1,80 m, 1,85 m, natomiast dwumetrowiec już do końca nie trafia w te wszystkie, prawda, odpowiednie kształty, które były przewidziane dla nieco niższego kierowcy. Poza tym, no, można by powiedzieć, że spalanie jest, jaki jest, absolutnie nie narzekam na samo spalanie, natomiast zasięg na baku no, rzędu 500 km to jest coś, co może też przeszkadzać w długiej trasie, a mając tu bagażnik i w nadwozie kombi, naprawdę w długą trasę warto się wybrać i można się wybrać dużą rodziną, a więc to może delikatnie przeszkadzać. Poza tym naprawdę ciężko znaleźć tu jakiekolwiek większe wady, dlatego że nawet ten dźwięk silnika jest na zawołanie, można sobie zawsze go przestawić w tryb komfortowy i wtedy usypiać tym łagodnym rykiem czy bulgotem dzieci na tylnej kanapie, tak jak powiedziałem, ale najlepiej to jednak działa właśnie w trybie dynamicznym, dlatego no, że brzmi po prostu fantastycznie. Posłuchajcie sami. Jak słychać? Po prostu muzyka, chce się słuchać i słuchać w nieskończoność. Jesteśmy teraz przy wjeździe na autostradę, akurat był ciąg ciężarówek, który nie pozwolił nam wystartować, ale teraz możemy to zrobić. Popatrzcie, jak to auto przyspiesza do 140. Ciekaw jestem, jaki będzie wynik. Lekko pod górkę na tym odcinku droga ma. Mamy dwie osoby na pokładzie, a wynik do 140 jaki jest, Mateusz, widzisz? 6 i 8 mamy do setki, a więc wynik, który chciałoby mieć niejedno auto sportowe do setki, a tu mamy do 140. Zobaczcie, jak ten samochód radzi sobie na autostradzie. Jedziemy teraz około 80-90 autostradą i możemy jednym ruchem, po przestawieniu auta w tryb Dynamic oczywiście, pokazać, kto tu rządzi. Przed chwilą wyprzedziły nas jakieś dostawczaki. Naciskamy gaz, 120, 140, musimy zdjąć nogę z gazu. Jak widać, zmiana prędkości w tym samochodzie, czy to w pierwszym zakresie między 0 a 100, czy w drugim między 100 a 200, a przypuszczalnie również między 200 a 300 nie będzie się specjalnie między sobą różniły. Po otwarciu zamka centralnego mamy włączone światła, mamy podświetlone klamki, jak również, jak widać, kostka naokoło samochodu. Natomiast po otwarciu drzwi przede wszystkim uwagę zwraca podświetlony próg z napisem RS6. Po otwarciu tylnych drzwi pasażerów również wita radosny napis RS6 podświetlony na progu, jak również, jak widać, dwa źródła LEDowe światła na podsufitce. Po zajęciu miejsca w Audi RS6 ekran nam przypomina, że siedzimy dokładnie w tym modelu. Mamy również podświetlenie LEDowe na górze, a po prawej stronie od skrzyni biegów mamy przycisk Start and Stop. I teraz go użyjemy. Proszę bardzo, uruchamiamy silnik. Wygląda to dość spektakularnie. Tu słyszeliśmy, po prawej stronie wyjechał ekran ekranu MMI. No i skoro już przy nim jesteśmy, proszę bardzo, wszystko jest podświetlone. Zwróćcie uwagę, że podświetlone są nawet tutaj regulacje nawiewów. Jeśli chodzi o wszelkie przyciski tu na tunelu centralnym, to myślę, że nikomu tu niczego nie zabraknie. Na kierownicy również wszystkie przyciski są podświetlone, pod kierownicą, jak widać, też. Po lewej stronie mamy też całkiem sporo różnych przycisków, również wszystkie podświetlone. Na drzwiach, jak widać, mamy też wszystkie przyciski podświetlone. Zwróćcie uwagę, że drzwi są dodatkowo podświetlone takim ambientowym oświetleniem. Mamy tu taką kreskę na górze, a na dole zwróćcie uwagę na to, że kieszenie w drzwiach również są podświetlone. Po prawej stronie również, a z tyłu
znajdziemy po pierwsze podświetlony oczywiście przycisk do sterowania szybami, ale też podświetlony w taki sam sposób jak z przodu drzwi, czyli z przodu na górze kreska, a na dole podświetlona kieszonka. Na podsufitce znajdziemy też całe mnóstwo różnych podświetlonych przycisków, sterowanie wielkim panoramicznym oknem dachowym, podświetlenia różnego rodzaju, więc tu podświetlenie z tyłu. Myślę, że każdy również łatwo się w tym samochodzie odnajdzie, nie tylko w dzień, ale i w nocy. Widok lamp z tyłu. Widok na światła z przodu. Po otwarciu bagażnika, naturalnie elektrycznym, znajdziemy tu dwa źródła światła, po lewej i po prawej. Światła są z kolei zwykłe, chociaż mogły być LEDowe i nadążać za resztą samochodu. Sprawdźmy teraz zwrotność Audi RS6. Nie udało mi się na szybko znaleźć średnicy zawracania, natomiast rozstaw osi wynosi 2915 mm, a więc to zapowiada, że może być kłopot z jakimś bardzo dobrym wynikiem. No i jak widać, rzeczywiście auto mniej więcej w połowie stoi po prawej stronie na parkingu i tylko lewą stroną jest tak w połowie na prawym pasie. Tak więc jeśli chodzi o zwrotność, no nie jest to idealne auto na miasto. Teraz test widoczności. Lewy słupek jest w porządku, duże lewe lusterko, mamy wysoką krawędź przedniej szyby, mamy dosyć nisko zawieszone lusterko wsteczne, więc tu delikatnie będzie ono zasłaniało na godzinę pierwszą. Po prawej stronie słupek A jest również w porządku. Mamy tu fragment taki, który zasłania widoczność, ale tragedii nie ma. Idziemy dalej. Duże szyby, bardzo cienki słupek C, wielka szyba pomiędzy C i D. Ten słupek D jest relatywnie wąski jak na nadwozie kombi i bardzo obszerna tylna szyba, trochę pochylona pod sporym kątem, a więc to może być delikatnym problemem, ale moim zdaniem i tak nie jest źle, tym bardziej, że jesteśmy tu wspomagani przez jeszcze zestaw różnych takich kamer i czujników cofania. Proszę bardzo, mamy tu informacje zarówno z czujników, jak i z kamery. Skręcając kierownicę, jak widać, skręca również tutaj obraz tych kreseczek na ekranie, no i cofając dostajemy odpowiednie informacje z czujników cofania, więc myślę, że z parkowaniem nie powinno być, mimo tak wielkiego nadwozia, jakiegoś wielkiego problemu. Wyciszenie na postoju. i 8. W sumie jak na V8 pod baską, to myślę, że jest całkiem nieźle. No i teraz przechodzimy do cennika, który, mimo że oferuje tylko jedno auto do wyboru, to jednak jest dosyć długie, a jego przeglądanie dostarcza niewiele mniej emocji niż jazda tym samochodem. Zaczynamy od 508 500 zł, bo tyle kosztuje Audi RS6 w podstawowej wersji. Natomiast czy wyjedziemy tym samochodem w podstawowej wersji? No oczywiście dostaniemy tam poduszki i klimatyzację, ale umówmy się, lista dodatkowego wyposażenia jest tak kusząca, że możemy się zdecydować, a przykładowo na lakier Audi Exclusive za 15 000 zł. Albo na komplet dodatków karbonowych za, uwaga, 25 000 zł. Mówiłem, to jest prawdziwy karbon, a więc drogi. Jeśli zechcemy kupić przykładowo lepsze hamulce ceramiczne, to zapłacimy 46 000 zł. Ciekaw jestem, jakie auto byśmy mogli kupić w tej cenie. No, myślę, że wybór byłby dosyć szeroki. Jeśli jesteśmy audiofilami i chcemy posłuchać dobrej muzyki, to system Bang & Olufsen będzie kosztował ponad 30 000 zł, a jeśli lubimy bardzo, bardzo szybko jeździć, to dokupimy pakiet Dynamic Plus, który pozwoli pędzić nie 250, tylko ponad 300 km na godzinę. I ten pakiet już zawiera hamulce ceramiczne, ale kosztuje, uwaga, 76 000 zł. A więc na końcu otrzymujemy w tym konkretnym przypadku samochód za 802 000 zł. Zazwyczaj konkurentów mamy mnóstwo i musimy wybierać 3-4 do zestawienia, ale w tym przypadku czuję pewien niedosyt. No, jeśli chcemy poszukać alternatywy dla Audi RS6, no to możemy wybrać, no oczywiście myśląc o nadwoziu kombi, oczywiście Mercedes E-klasa AMG w wersji kombi i wtedy mamy porównywalną moc i cenę również porównywalną, ale jednak
około 25 tysięcy wyżej, bo kosztuje to około 531 tysięcy złotych. Jeśli poszukamy troszkę dalej, to możemy znaleźć Jaguara XFRS-a, który w wersji Sport Break, co prawda nie ma jeszcze polskiego cennika, ale można się spodziewać ceny około 550 tysięcy złotych i również porównywalny mocy silnika. Także wydaje się, że producenci się zmówili i jeśli ktoś chce dostać samochód o tej mocy i o tym rodzaju nadwozia, to będzie musiał wyłożyć mniej więcej tyle samo. Czy kupując Audi RS6 Avant kierujemy się rozsądkiem? Na litość boską, po co komuś 560-konne auto z wielkimi kołami i oponami 30 w cenie domu jednorodzinnego? Przecież mając 800 tysięcy do wydania moglibyśmy wybudować ten dom jednorodzinny, postawić obok garaż i do niego wstawić jakieś bardzo rozsądne rodzinne kombi i jeszcze pewnie zostanie. Natomiast z drugiej jednak strony przykład Audi RS6 Avant pokazuje, że taki teoretycznie nudny temat jak sportowe kombi przy odpowiednim zastrzyku gotówki można przedstawić w takim bardzo emocjonującym i sportowym świetle. A czy zakup tego samochodu ma sens? No cóż, jeśli nie patrzymy na to przez pryzmat pieniędzy, domu jednorodzinnego, garażu i kombi, taniego kombi w garażu, to moim zdaniem zdecydowanie tak, dlatego że mamy tu kilka samochodów ukrytych w jednym. Po pierwsze mamy rasowego sportowca, po drugie mamy pojemne nadwozie, po trzecie mamy ponadprzeciętny luksus w środku, no i w końcu mamy imponujący wygląd. Jednym słowem 4 w jednym. Takim autem mógłbym jeździć.